Jesteśmy na targu, który nazywa się Serekunda. Jest tu absolutny młyn, także trzeba się pilnować. Dużo ludzi cię zaczepia, każdy chce ci coś sprzedać. If you need more peace, come to Gambia. Idziemy z Abdullahem herbatę sobie zrobić. Teraz będziemy pili herbatę Ataja. Jest to czarna gwiazda, zielona herbata. Robi nam ją Abdullah, pomocnik, który pomaga przy domu. Ja właśnie widzę, że dziewczyny tam kończą robić pranie, także kochani, jesteśmy w oazie spokoju i wszystko jest zajebiście. Tower from feeling about Abdullah. He's a bigger star than you. Szerzej musisz nagrać, pani inspektor. You're a director right now. Yes, and you have to take the shoes again. Shoes. From the nails up, there, and Pani here. reżyseruje and teraz. Próbujemy właśnie herbaty zielonej z imbirem od Abdullaha, którą tutaj właśnie przygotowywał przez ostatnie 10-15 minut, może do 20. Wow. Jest bardzo słodka, bardzo mocna. Jest bardzo długo przelewana była. Jest bardzo napowietrzona. Generalnie rewelacja, no. Abdullah wie co robi. Będę teraz spokojnie znowu kraść rowery. Robimy właśnie zakupy na śniadanie. Kupiłem pomidorki, ogórki i inne takie, bardzo kolorowe. Tej ryby. No, świeże makrele. Właśnie kupujemy rybę wędzoną. Nie chciałbym obrazić moich wykładowców od mikroekonomii, ale to jest chyba konkurencja monopolistyczna. Czyli wszyscy oferują te same produkty po zbliżonych cenach. To jest takie jakby masło orzechowe. Nie wiem dokładnie jak to określić. To jest robione z orzechów arachidowych. Thank you. Ale jest w tym więcej tłuszczu. Nie wiem co jest z tym mieszane, ale to smakuje po prostu obłędnie. Nie ma dyskusji z kobietami na targu. Chciałem to wziąć wszystko pod rękę, pani na mnie nakrzyczała, powiedziała, że dostaniesz siatkę kratkowaną, żeby ci nic nie wypadło już. Zajebisty. To co? Lejemy? To ropa z Polski jeszcze. Tak, wiecie. to jest ropa, która jeździła po Polsce, kurde, już z rok pewnie. Okazuje się, że tutaj na granicach nie wylewają ci ropy na trawnik, tak jak w Turcji. Więc udało się ją przewieźć 8000 km.
No, a że nie mamy wskaźnika paliwa, także jest to absolutnie niezbędne wyposażenie naszego samochodu. To jest zestaw. Jesteśmy pod siedzibą AfriCell, czyli najlepszej sieci gambijskiej, telefonicznej. Kupujemy nasz starter, żeby mieć internet i żeby móc skontaktować się z lokalnymi ludźmi. I tyle, no, co tu więcej. Trwa to w cholerę długo, jak wszystko tutaj, ale musicie się po prostu do tego przyzwyczaić, że nie możecie się nigdzie śpieszyć. Co więcej, jeżeli dobijacie jakiegokolwiek targu w Gambii, to nie możecie pokazać, że zależy wam na czasie, bo wtedy po prostu wyczekają was do końca i będziecie musieli zejść z sceny. How many pages? Let's print 5. Okay, this is good. Good business. Właśnie wydrukowaliśmy kartki na niebieskiego, na których jest for sale i nasz numer. Założymy je na szyby i będziemy trzymali kciuki, nie? How much do I pay? Ja wam to przetłumaczę z angielskiego na podlaski, to znaczy dla sprzedam. For sale. Sprawdzaliśmy już wszystkie możliwe opcje na sprowadzenie niebieskiego do kraju, ale wychodzi na to, że przewyższa to w większości wypadków wartość naszej fury. Także zdecydowaliśmy się wystawić ją na sprzedaż, zobaczymy co się stanie. Stoimy sobie w koreczku. Jedziemy zobaczyć jeden z większych marketów, czyli Serekunda. Już tutaj na przedmieściach marketu mamy jeszcze kilometr 300 do niego, zaczyna się jakiś mały handel. Jest od groma rzeczy z eBaya. Jest też dużo rzeczy, które są pościągane z Anglii i z Francji. No i generalnie dzieje się. To jest też chyba taki mały PKS, bo stoi tutaj dużo busów, które wożą ludzi. To co przed chwilą widzieliście, to było wysypisko śmieci w Banjul. Dosyć straszny widok, bo gospodarka odpadami działa w ten sposób, że ludzie po prostu podpalają je, żeby było ich mniej. Wokół strasznie śmierdzi, niekiedy żywią tam się też krowy. Widok jest straszny.
na targu, który nazywa się Serekunda. Jest tu absolutny młyn, także trzeba się pilnować. Dużo ludzi cię zaczepia, każdy chce ci coś sprzedać. Są różne punkty z usługami, warzywniaki, sklepy i tak dalej. Wszystko ma taki zalążek już profesjonalnego podejścia, ale jest jeszcze póki co skonstruowane w dosyć prymitywny sposób. Przez co jest dużo różnej inwencji, własnoręcznie rysowane szyldy, własnoręcznie skonstruowane sklepy. Jest co oglądać, każdy jest niepowtarzalny i jest naprawdę niezłym widokiem. Wiecie dlaczego ten kokos tak dobrze smakuje? Bo Sebek wytargował pół ceny. A za darmo ocet słodki, pamiętajcie. Mocna? Mocna, słodka i ma jakiś taki smak ciekawy. Wow, ona ma przyprawy jakieś. No, mam przyprawę. Właśnie pijemy kawę Touba. Jest to taka kawa z bardzo dużą ilością cukru. Jest bardzo mocna, bardzo aromatyczna. Pan ją sprzedaje tutaj z takiego wózeczka. Proces zaczyna się od nasypania 2 łyżek cukru, takich ogromnych, a potem jest przelewanie. No generalnie sztos. Właśnie dowiedziałem się jeszcze, jaki jest tajemniczy składnik tej kawy. Widzieliście wcześniej takie nasionka czarno-bordowe. To jest właśnie to, potłuczone i gotowane. Smakuje jak niedojrzały orzech laskowy na początku, a na końcu jak proszek do pukania. Dotarliśmy do punktu foto-wideo, do naszych ziomków. Czas się tu trochę zatrzymał, aczkolwiek jest kilka nowych rozwiązań, tylko w formie mega chińskiej. Pan właściciel pamięta jeszcze Zenita za czasów swoich początków z fotografią. No, fajnie być wśród swoich. Gambia. No, tutaj pan przyszedł zaśpiewać jeszcze na If you koniec. need freedom, come to Gambia. Yes, Gambia, land of Smancus, Gambia. If you need more tea, come to Gambia. If you need more peace, come to Gambia. Gambia, it's my Gambia, we all Gambia. Hey, yo, can I get something? I don't have anything. No, mocny przeciwnik. To jest generalnie esencja afrykańskiego żarcia, gdzie mięso gotuje się razem z ryżem, bez względu na to, czy to jest ryba, czy kurczak, czy wołowina. To jest chyba kuskus w ogóle, albo ryż, jest taki mały. Jest bardzo ostre, bo zawsze jak oni gotują szamę, to na dno garnka dodają jedną ostrą paprykę. Ale jak widać, łuk jest w żywiole. Kosztuje to 30 dalasy, czyli dużo poniżej 1 euro. Spadamy z bazaru, jesteśmy dosyć mocno zmęczeni. Spędzić tutaj godzinę to wiecie, to jest kurde o tak. Pamiątki kupione, pogadaliśmy chwilę z typkiem młodym, który sprzedaje telefony, opowiedział kilka ciekawych historii o życiu w Gambii. Yeah, my name is Abdullah Njai. I'm a full repairer. We do unlocking and selling, but I'm a repairer. So black market is just a name. It's not a bad place. So you can come, feel free. Nothing is gonna happen to you. They call us black market because they think like many people think here around it's not clean. No, we call it here black market because it's not a personal big shop to sell your goods. Like it's not that original license.
że jest jak graty podlewa, wiecie o co chodzi. Ale zaraz przejdę tą fazę. Powiem wam, że nic nie pachnie tak jak ocean. Nic. Słuchajcie, czekaliście na to 2 sezony. Oficjalnie zaczyna się okres, kiedy my cały czas będziemy bez koszulek. Ja na przykład od roku ćwiczę na siłowni, jem dużo białka, robię brzuszki i tak dalej. Warto jest pamiętać o tym, że nawet jak wyjedziecie, trzeba dalej ćwiczyć. Dlatego zatrudniłem trenera osobistego, który będzie ze mną robił różne ćwiczenia. Macie go za mną. Poznaliśmy się tutaj, on jest z Holandii, mega dobrze nam się gada. W ogóle ma coś takiego fajnego, że czuję się tak jakoś bezpiecznie jak z nim gadam. Nie umiem tego wytłumaczyć do końca. Ale w każdym razie resztę dzisiaj dnia będziemy się prężyć. Tutaj zaraz się nasmarujemy oliwką, a na koniec zjemy coś o wysokiej zawartości białka. Tak dziwnie trochę, jak po tylu dniach ciągłego siedzenia w aucie, w puszce tak naprawdę. Mamy teraz okazję po nic sobie nie robić. Popić piwko na plaży, popalić blanty. Uważam, że każdy powinien do czasu spędzić w ten sposób czas. Można też na przykład biegać. Ale można też nie biegać. Jak Krzysiek, o. Tak, to jest to wysypisko po prawej stronie, które widzieliście już z drona wcześniej. W ciągu nocy robi dużo większe wrażenie, bo nie wiem czy ciśnienie czy co sprawia, że dym się utrzymuje przy ziemi. Więc nagle jest taka ściana po prostu ciemna. Szukamy aktualnie salonu gier, gdzie będziemy mogli zagrać w Cymbergaja, później Gofry XXL. Być może jeszcze zjemy kebaba, okaże się. Ja jeszcze będę chciał zjeść lody. Wróciliśmy na tą ulicę, gdzie rano lataliśmy, żeby ogarnąć komórkę i drukowanko. Ona wieczorem zamienia się w turystyczne Eldorado, gdzie emeryci i ogólnie turyści z Europy latają, biegają, jedzą drogie kolacje, tańczą kiczowate dyskoteki. No jest pełno, całe restauracje są pełne, samochody są bardzo drogie, klimat nie jest fajny, no. Jest taki trochę plastikowy. My jedziemy do sklepu kupić sobie jakiś tam chleb i konserwy. Po 3 na głowę, po 2 na głowę? Liczymy właśnie gambijskie Dalasi. Jest to waluta lokalna. Ja chciałbym pozdrowić mojego ulubionego handlarza Baniaka. Zobacz jak się nas pieniędzy trzymają. W tej kupce jest 12 100 Dalasi, czyli 220 euro przy dzisiejszym kursie 55 Dalasi za 1 euro. I dokładnie tyle kosztuje nasze mieszkanie tutaj w Gambii, w Banjulu, w którym mieszkamy w 6 osób przez 7 dni. Buzi to za mało, ja dziś pragnę więcej. Kochanie, czuję twoje ciepłe ręce. To za mało, nie tego oczekuję. Powiedz skarbie, czemu się hamujesz? No stres.
właśnie kolega nas nagrywa. Jesteśmy w zakładzie krawieckim, gdzie szyją sukienki dla kobiet. Tutaj jest góra sukienki. Yeah, like this. To jest góra sukienki dla kobiety. Można sobie nabyć wzór, który się wybiera z materiału. Tutaj mamy głównego krawca, to właściciel, boss. Koledzy pomagają, no dzieje się, słuchajcie. A ja jestem nagrywany przez chłopaka z Gambii. Thank you. Thank you very much. You're a cameraman right now. You just made your first interview. Like, look. This is what you feel. How long do you plan to walk here today? We stay maybe around 12 o'clock. Okay, around 12 o'clock. 12 o'clock. So busy day. Yeah, Is it? after the I'm using this. Yeah. Yeah. Właśnie wyszliśmy od chłopaków, którzy szyją suknie na zamówienie. Także wszyscy klienci przychodzą dokładnie na dokładne mierzenie. Wiecie, tak jak w sumie u krawców w Warszawie, tych takich starych, starodawnych. No i młode ziomy tutaj siedzą i ogarniają. Chyba dużo pracują, bo z tego co mi mówili, kończą dzień pracy o północy dzisiaj. Że mają bardzo dużo zamówień. Mają od piątku do niedzieli najwięcej klientek. Więc wyszliśmy tutaj na naszą ośkę, poszukać jakichś nowych znajomości i ciekawych rzeczy do ogrania. I jest tutaj bardzo dużo krawców. Wydawało nam się, że jest tylko jeden przy naszej chacie, ale okazuje się, że to wygląda jak jakiś cech w ogóle. Ale wygląda na to, że już wszystko jest pozamykane. Znaleźliśmy też jeden bar, gdzie zdecydowanie jutro pójdziemy zjeść. Nawet jeśli przypłacimy to zdrowiem, jestem na to gotowy. No i co, no kręcimy się, ale zaraz pewnie pójdziemy do domu. Dokumentacja jest zrobiona, więc wiecie, spodziewajcie się dobrego materiału.